białych, tak jak ja, za wielu nie ma. Tu sami kolorowi. Ja tutaj się błąkam między nimi, ale nikt tam specjalnie na mnie uwagi nie zwraca. Także czuję się tutaj bezpiecznie i swobodnie. No, witam wszystkich. Jestem na lotnisku w Kolonii w Niemczech i dosłownie już widzę, że na pewno samolot będzie opóźniony, ale za trochę więcej jak pół godziny powinienem wystartować do Maroko, do Marrakeszu. Tak jak na pewno znacie mnie z poprzednich filmów, będzie dużo się działo w krótkim okresie, w krótkim czasie. Chcę zobaczyć jak najwięcej, będę w kilku miejscach, także oglądajcie, zapraszam na mój kanał, do subskrypcji, do obserwowania, do lajkowania, do komentowania. Orzeł wylądował. Tak wygląda budynek lotniska Marrakeszu. Przejściu przez tą kontrolę paszportową takie są tu okrąglaki, tak bym to nazwał, takie budki, jedna i druga, w których możecie wymienić walutę, ale nie wiem, czy ja to tutaj będę robił. Budki z sieciami komórkowymi, jest Orange, jest tu tam coś innego. Podszedłem od razu do Orange. Jakoś tam tanio nie jest, 20 euro zapłaciłem za 20 giga internetu, i jakiś tam pakiet rozmów. Nawet nie pytałem, nie dowiadywałem się jak tutaj jest obok w tych innych sieciach, ale przypuszczam, że podobnie. Jak Was to interesuje, to rozkmincie sobie w internecie. Tutaj nie płaci się bezpośrednio kierowcy taksówki, tylko za taksówkę płaci się tutaj w takiej budce. Tam dostaje się jakiś kwitek i dopiero z tym kwitkiem idzie się do taksówkarza. Wszystko to po to, taka procedura, bo po prostu było za dużo tutaj było takich fikcyjnych taksówkarzy, którzy tam sobie te ceny gdzieś tam za przejazd z czapki brali. Kurczę, widzę, że tutaj już jest mega gorąco. Aeroport Marrakesz Menara, tak to dokładnie się nazywa, lotnisko w Marrakeszu. Menara. Tam stoją autobusy, numer 19, cena 30 tych dirhamów, czyli tej miejscowej waluty, albo 3 euro, tak? Ale to jest tutaj podobno drogo, 30, bo gdzieś tam dalej wystarczy odejść do głównej ulicy i podobno można za 4 te dirhamy dojechać do centrum, także 8 razy taniej. Także zobaczymy, przejdę się i ciągle taksówki na mnie trąbią, oferują przejazd. Taksówki tutaj widzę w takim podobnym kolorze jak w Niemczech, czyli taki jasny beżowy, taki masełkowy. Dacie widzę tutaj na tych taksówkach. Maroko to była kolonia francuska. Maroko odzyskało niepodległość dopiero w 1956 roku i tutaj faktycznie każdy Marokańczyk zna francuski. Jest to chyba też język urzędowy, jako drugi, bo pierwszy to ten arabski, marokański, jakaś taka odmiana, ale jak widzicie, tutaj idę taką chyba główną ulicą wzdłuż tutaj niedaleko od lotniska i ruch tutaj spory. Tu jakiś autobus mi odjechał, może właśnie mój, taki zwykły MPK. Widzę standard takiego autobusu, nie za ciekawy, ale skoro jest 8 razy tańszy, to czemu nie? Ciągle ruch, ciągle taksóweczki, ciągle motorki. Czekam na autobus. Jak zwykle
Wszystko trochę potoczyło się inaczej niż myślałem, no ale tak to właśnie bardzo często bywa. W końcu zdecydowałem się na taksóweczkę, bo ten autobus coś długo nie jechał i stwierdziłem, że tak dla jaj, dla przygody przejadę się taksóweczką, taką zdezelowaną Dacią. Kurde, motamy się tu troszkę. No jak widzicie tutaj tak średnio ciekawie, gruzowiska. Jedziemy zgodnie z nawigacją, która troszkę nas tam w błąd wprowadziła znowu. Przyjechałem tutaj z panem taką oto Dacią za 5 euro pod samą, jak on to mówi, Medinę, czyli tam, gdzie już samochody nie mogą wjeżdżać. Autobusem też bym tutaj dotąd nie dojechał, bym musiał jeszcze prawdopodobnie kawał drogi drałować. Gdzieś tutaj w tej ulicy jest mój nocleg. Nie wygląda to zainteresująco. Śmierdzi trochę szczochami. Gdzieś tutaj, ale kurde, jak tutaj się wbić? Trafiłem, tutaj jestem na takiej jakby pseudo-recepcji. Tutaj z panem się dogaduję, pan zna angielski, także szuka mojej rezerwacji. W YouTube, no problem. Pan zna kilka słów po polsku, także tutaj damy radę. Z zewnątrz troszkę ten budynek był słabo oznakowany, ale wszystko się zgadzało. Numer 23, wszystko gra. Jestem w pokoju, taki tymczasowy, bo na 2 doby dostałem. Miałem do wyboru taki jednoosobowy albo taki większy, 3-osobowy. No i wybrałem sobie ten 3-osobowy. Oczywiście będę tutaj sam przez najbliższe 2 doby. Na 3. noc będę musiał zmienić pokój na mniejszy. No i zobaczcie, taki klimat no typowo marokański. Tutaj, zobaczcie, tutaj są te pokoiki, tu tak jakby, nie wiem jak to nazwać, sala ogólna. No jest klimacik, jak widzicie, tutaj takie fajne są miejscówki tutaj w tym hostelu. Można przysiąść na ziemi nisko. There's no electricity in my room. In the socket there's no power. No power. So you need to have a look. There is a light but no power in the socket. Nie, no. It's not. No właśnie, tam taki mały problem wystąpił, bo nie mam prądu w gniazdku. Pan mi dał przedłużać, ale co z tego, że dał mi przedłużać, jak nie ma prądu. Tu jakiś tam kibelek z prysznicami. No warunki wiadomo, są jakie są, ale z klimatem. O, tu jak pięknie, kurde. Patrzcie, no i o to mi chodziło. Zobaczcie, jak to fajnie to wygląda. I tu wszędzie chyba są pokoiki. No ja akurat dostałem tam pokój gdzieś w podziemiach, poniżej gruntu. Tu chyba można wyjść na dach. Ja tu cudów nie oczekiwałem. Cena noclegu tam średnia mi wyszła w przeliczeniu na polskie chyba coś koło 36 czy 7 zł. Plus do tego, no tam nie doczytałem, doszedł mi teraz za pierwsze 2 doby podatek miejski 5 euro. Tak, a w sumie tutaj spędzę 4 noce. Także no, dodatkowy koszt 10 euro ten podatek miejski. No kuchnia taka tam byle jaka, mówię, tutaj cudów nie ma, ale miejsce chyba jest fajne, jest taki klimat jaki lubię, czuć, że jestem po prostu w Maroku, w Marrakeszu, a nie w jakimś tam hotelu pod turystów 5-gwiazdkowym. Ważne, że jest lodówka, zaraz przyniosę tutaj swoje 2 browarki i flaszeczkę, którą kupiłem na bezstówce, żeby się chłodziły na jutro, bo jutro mam urodziny, które spędzam tutaj jeszcze w Marrakeszu. Także jestem wyposażony. Tak jak wiecie, to jest kraj arabski, alkohol jest no, mega drogi i poza tym ciężko go kupić. Trzeba szukać specjalnych sklepów albo gdzieś chodzić po wypasionych hotelach 5-gwiazdkowych. Także wolałem się zabezpieczyć odpowiednio wcześniej. No i idę tutaj, wbijam już tutaj w
tak zwaną Medinę, czyli tutaj stricto te stare miasto, centrum. Zobaczcie jak to wygląda. Tam kozy biegały. To jest to co lubię, taki klimat. Budynki obskrowane, trochę syfiasto, ale ma to swój urok. Coś zupełnie innego od tego co spotykamy w Europie, od tego co mam na co dzień u siebie w Polsce, w mieście w Olsztynie, czy teraz, no nie wiem czy wiecie, ja od jakiegoś czasu trochę pracuję i pomieszkuję w Niemczech. No wiadomo, to są dwa zupełnie inne światy. Proszę, tutaj zwierzątka sobie w cieniu się schowały, tutaj w takiej uliczce. Kozy, baranki, motory. Tam kotek taki wychudzony mocno. Idę w kierunku pałacu Bachia. O, sorry. Kurwa. Ja pierdzielę, by mnie rozjechali. Tu trzeba jednak uważać, bo nie można środkiem iść, bo tu tymi skuterkami naparzają. Mało brakowało, gościu by mi w dupę zjechał. Nie ma żartu, trzeba się trochę rozglądać. No na pewno ja wam pokażę tutaj to miasto od takiej strony mniej turystycznej. Na razie tutaj chyba nie widziałem żadnego turysty. Sami Marokańczycy. Nie widziałem żadnego białego. Śmigają wszędzie tymi skuterkami. Przeciskają się między tymi takimi tutaj bramami. Wejdę teraz tutaj w taką wąską uliczkę, pokażę wam jak to wygląda. Niestety przypomniał mi się tu trochę klimat z Cypru, bo wszędzie właśnie już zaczyna mnie kaszleć, bo wszędzie łażą koty i śmierdzi szczechami. A ten zapach niestety nie należy do najprzyjemniejszych i stąd ja jestem mega wrażliwy na takie nieprzyjemne zapachy i stąd mój kaszel. Poza tym jestem troszkę przeziębiony, ciągle mnie trzyma jakaś tam choroba. Takie uliczki. Dotarłem tu do takiego, nie wiem jak to nazwać, skrzyżowania. W każdym razie tutaj jest kantor, tylko gdzieś właściciel sobie wyszedł, może zaraz wróci. Chciałbym wymienić tam 100 euro. Tutaj widzę trochę jakichś sklepów jest więcej, tam była jakaś restauracja, także rozejrzę się. A i tutaj jest wejście do pałacu Bachia, ale już najprawdopodobniej nieczynne, no ale podejdę, zobaczę. Bachia Palace. Nie, do 17 już w tej chwili wypuszczają tutaj turystów, a wejść już mi się nie uda od 9 do 17, także zawitam tutaj jutro. Tam jakaś większa ulica, tam kolejna jakaś restauracja, ale najpierw muszę wymienić eurasy tutaj na ichniejszą walutę. Wszędzie taksóweczki, motorki, a tutaj takich biało-czerwono-zielonych autach jeździ policja. Za 100 euro dostałem 1000 tych dirhamów, 1010 dokładnie. W 5 banknotach po 200 i w jednym, o tu wbiłem w jakich, no i co? Tutaj. No, Polak. Where Poland? Poland. Maxa dobrze, ale jaki ten do Poland? Maxa dobrze, dzień dobry. Dzień dobry. Powiedzenia. Oh, wow. And that is your sport, no? Sorry.
YouTube, Excuse YouTube. me. One question, please. On this one, I know what is this. What's it? I don't want to buy anything. I don't want to buy. I just arrived. What's this? Oh, smell you're from the Poland. You like it? I like What the is- language. I can like eat it? What you is smell, it? You smell. I I know smell. What is this? Smell. What is this? I don't know. We don't have this one in Poland. We don't have. This one? Give me for this. You want drink this one? This is herbata. Herbata, yeah. Yeah. No problem. Okay. You don't mind because I'm a vlogger. I do YouTube. I do YouTube, you know, channel. This is tea on drink it now. So- This one, this is for the mix. This one, this is chamomile. This one star anise. This one, this is saffron. Saffron. This Oh, one's- saffron this is- very Voilà, expensive. this is Yeah. saffron, this is saffron. Expensive. Yeah. Smell. This Ah, is the vrai saffron. This is saffron de Chile wind, Alimentalia. And this one, I know what is this. Very nice. Very nice. Thank you. This, Thank you this. so much. You look? You little bit for the cocaine of Poland. This is cocaine No, of I don't want Poland. to try Oh, anything. you smell, you No, smell. it's good. Smell? Ah, you smell. What you for the one more the tea? Oh. Very good. You smell, man. You smell now. Oh. Eucalyptus, yeah, this is good for the sinus, for cellular Oh, sauna, you know, Yeah, sauna. sauna for the sinus, Ah, for yeah. cellular gaminage, for the asthma, for To the clean headache. the nose. Voila, this Yeah, is for it's the good. wash. What's your I name? know. What's your name? Peter. Peter. Peter, yeah. Oh, nice to meet you, Peter. It's like, oh. Okay, I need to go. You're very kind, man. I need to go. Wait for the prison. I Check, need- check, I forgive. need to go. Check, I check. need to go. Forgive. No, it's okay. I don't need this. I do the advertisement for you. You're Advertisement. welcome. Yeah. I like it language to Thank you. do widzenia. Do widzenia. See you later. Wow. Okay. Kurde, tu zaczepiają mi, no bardzo mili są, nawet tu po angielsku coś zagadują, po polsku. Kolorowo tu. Ojej, od tych zapachów już mi się normalnie w głowie kręci. Także tu. Ła. Trzeba uważać tam. Bo kurde się naćpam czegoś, kurde się przewalę i będzie. No fajnie tu kolorowo. Wszędzie przyprawy. Kurwa, aż mnie dusi. Nie no, bajera nie za. Aż mi się w głowie zakręciło normalnie. Takie mocne tam jakieś eukaliptusy, szafrany, nie wiem co on mi tam. Chciał mi jakiś prezent dać, ale to ja tam w prezenty nie wierzę. Zaraz by chciał jakąś kaskę. No ale fajnie tutaj. Na dzisiaj nie miałem jakiegoś konkretnego planu, po prostu błąkam się tutaj w tej Medinie, tymi uliczkami. Trafiłem tam na jakiś targ. Teraz tutaj chyba dalszy ciąg takich różnych tam stoisk i tak dalej. Owoce. No nie wiem, nie czuję się tutaj tak za swoją. Turystów za wielu tutaj nie widzę. Sam nie wiem gdzie jestem. Po prostu chodzę raz w prawo, raz w lewo tymi uliczkami. Sami Marokańczycy, wszędzie te skutery. Chyba wrócę tam na ten taki główny plac. Znaczy główny, to skrzyżowanie, którym byłem wcześniej. Tam mi się tutaj najbardziej podobało. Tutaj kurna widzicie, rozpierducha jakaś totalna. Ogólnie jakoś tam zachwycony nie jestem, bo no pokażę wam tutaj od podwórka jak to wszystko wygląda. Nie są to na pewno miejsca uczęszczane przez turystów. Wszedłem tu teraz w jakąś taką uliczkę, gdzie jest trochę cienia, bo to słońce jednak jest męczące, a tutaj jest cień. Ale jak widzicie, pomimo że uliczka wąska, i tak to nikomu nie przeszkadza, żeby tutaj jeździć skuterami, także tak jest dosyć niebezpiecznie tutaj
wszędzie te... Wszędzie to samo. Trochę już zgłodniałem, zjadłem dzisiaj coś takiego normalnego, sensownego, ale póki co jeszcze nie napotkałem żadnej tutaj sensownej restauracji. Na razie tutaj wszędzie tylko świecidełka. Co kraj to obyczaj, ale trochę mnie to dziwi, że tutaj takimi wąskimi uliczkami jest dozwolony ruch tymi skuterami, że tu mogą jeździć. To mnie trochę dziwi, bo naprawdę i rowerami. No rowerami jeszcze rozumiem, ale te skutery no raczej powinny mieć, no wedle mnie powinny mieć tutaj zakaz ruchu. Tu jakiś sklep z przyprawami, no tak to wygląda. No na pewno jest tutaj mega kolorowo. Można dostać po prostu oczopląsu. Tutaj jakieś takie bułeczki sprzedają. Tutaj chyba te słynne baklawy albo coś w tym rodzaju. Dywany, dywaniki, kamienie. Tu jakaś galeria sztuki. Wbiłem tutaj do jakiejś takiej niewielkiej knajpy. Menu było trochę mało czytelne, no ale tam z gościem się w miarę dogadałem. Zamówiłem jakieś takie danie, shawarmę wegańską, frytki, sałata i jakieś takie rolo i do tego herbatę miętową. Moment, bo pan chce coś się zapytać. Ja? Anything? Yes. Tea with sugar? With sugar, yeah. Yes, with sugar. Okay. Hello, how are you? Where are you from? Poland. Poland. Lewandowski. Lewandowski. Jak zwykle Polskę wszyscy kojarzą z Lewandowskim. Na razie dostałem herbatkę w takim małym czajniczku. Miętowa. Cena 10 dirhamów. Tutaj macie menu. Tak naprawdę nie, do końca nie wiem co zamówiłem. Znaczy wiem, zamówiłem to co pani tutaj miała przy stoliku po sąsiedzku. A teraz piję ciepłą herbatkę, bo naprawdę nauczyłem się już, że w ciepłych krajach nie należy pić zimnych napoi, tylko właśnie ciepłą herbatę. Przerabiałem to już w Jordanii. O, słodzona, miętowa, bardzo aromatyczna herbata. Super. Kurczę, chyba pan do końca mnie nie zrozumiał, bo chciałem też sałatę, a dostałem po prostu taką jakąś wegańską shawarmę, parę frytek, 2 kleksy sosu, no i herbatka. A chodziło mi o to, żeby jeszcze jakaś sałata do tego była, no ale trudno, jest jak jest. Jem, bo jestem mega głodny. Zapłaciłem 60 dirhamów, czyli to jest około 25 zł. Także cena jak najbardziej przyzwoita w takim miejscu, w takiej knajpce. No i idę dalej tutaj tą uliczką. Oh, sorry, sir. Vlog, YouTube. Yeah, you'll be there. Yes. Tak, wszyscy wiedzą, że z Polski, nie wiem czy po koszulce, czy już tak się znają, już chyba też dokładnie nie słyszałem, ale chyba krzyczał Lewandowski. O, tutaj widzę tych knajp troszkę więcej. No ale na razie najadłem się, wystarczy. Sklep muzyczny, gitarki. Tutaj niby Gibson Les Paul, oczywiście kopia, podróbka. Podrabiają wszystko. Fender na pewno też nie oryginalne, tylko jakaś tam marokańska kopia.
tuk-tuki. Sam już nie wiem, w którą stronę iść. Nie mogę się wydostać tutaj z tego harmidru. Rozwidlenie w prawo, w lewo, nie wiem, w którą stronę iść. O, trzeba uważać, żeby nie zostać tu rozjechanym. Ale turystów za wielu tu nie widzę, naprawdę. Tutaj białych, tak jak ja, za wielu nie ma. Tu sami kolorowi. Ja tutaj się błąkam między nimi, ale nikt tam specjalnie na mnie uwagi nie zwraca. Także czuję się tutaj bezpiecznie i swobodnie. Jest dobrze. O, tutaj osiołek jedzie, proszę bardzo. No foto, no. Za 2 dirhamy, czyli jakieś 80 parę groszy, kupiłem sobie takiego małego sorbeta o smaku pomarańczowym. Także tak to wygląda. 1 dirham to jest około 40 tam paru groszy. Tutaj już trochę ciszej, spokojniej. Wszędzie rowery. Co jakiś czas taka wnęka z jakimś sklepikiem, można kupić sobie napój albo tak jak ja loda. Tutaj możecie zobaczyć, węgier sprzedają na wagę. Co jakiś czas takie o stanowiska z węglem. O, tamtego jest więcej. O, tam kodzę, kurwa, męczą biedną. Wiążę jej nogi. Kozojebcy. Lodę. Tam za murem chyba jest ten jakiś pałac. To jest chyba to drugie wejście od innej strony do tego pałacu Bachia. Albo do innego. No. Wszędzie skład węgla i drewna. Idę tutaj wzdłuż takiej jakiejś większej ulicy. Wszędzie tutaj. Opał, węgiel. Jaki tu ruch, jaki gwar. Można się zmęczyć. Tutaj znowu, o, bryczka, osiołek jedzie. Muszę się przedostać na drugą stronę ulicy, tam w cień. Kurwa, trzeba uważać. Tu są oczywiście zebry, pasy, przejście, ale to, że jest zebra, jest przejście, nie znaczy, że mnie nikt tutaj nie rozjedzie. Nikt na to nie patrzy. Idę tutaj, zobaczcie, co tu się dzieje. Marokańczycy siedzą, relaksują się. Okej. Okej, YouTube. Dosyć głośno tu jest jednak i nie wiem, na ile ta kamera, mikrofon w tej kamerze ściąga mój głos, na ile tam nagra się wszystko to, co opowiadam. Tutaj jakaś kebabownia. Nie no, czuję się trochę jak rodzynek, naprawdę. Jak idę, to turystów jakichś tu za wielu nie widać. Same Arabki. Niektóre naprawdę śliczne, mega śliczne. Z twarzy jak laleczki. Tylko wszystkie mają te włosy pozakrywane. Ale białego człowieka tutaj naprawdę
rzadko można napotkać. Tak to wygląda. Koty. Tutaj ktoś im karmę wysypał, sobie podjadają. Błąkam się tutaj już naprawdę. Sam nie wiem, gdzie jestem nawet. Nie chce mi się w telefon patrzeć. Już mnie normalnie głowa i uszy bolą od tego gwaru i harmidru. No niestety mnie jako takiego trochę może pseudo-wegetarianina, no bolą tu niektóre widoki. To co przed chwilą widzieliście, te owce, barany, po prostu tutaj co chwilę widzę, oni przewożą w różnoraki sposób albo na jakichś tam wózkach, albo na tych skuterkach. No widać, że nie rozczulają się nad tymi zwierzątkami, tam na siłę je tam po prostu wiążą, ciągną. Niedługo będę zjeżdżał do siebie na kwaterę. Na dzisiaj wystarczy, pokazałem mniej więcej wam tutaj, jak wygląda ta Medina, czyli ta stricto tak jakby tutaj stare miasto. Wąskie uliczki, targowiska, wszystkiego pełno, gwar, kolorowo. Nie można przejść. Kolejne niewinne zwierzę na rzeź, kurwa mać. Co tu się dzieje? O, tutaj rybki świeże. Jestem już u siebie w pokoju. Na dzisiaj wystarczy. Zmęczyłem się. Godzina 21. Jutro też jest dzień. Tak wygląda pokoik. Idę, strzelę sobie jednak dzisiaj tego browarka. Usiądę tam na dachu, bo tam fajna miejscówka. Ale teraz będzie trochę chłodniej, także śmiało można tam sobie będzie posiedzieć. No na jutro już mam coś tam zaplanowane, mam wykupione, no ale to zobaczycie. Na dzisiaj się chyba już z Wami żegnam. Do jutra.